Grudziądz, miasto położone na prawym brzegu Wisły. Najpierw przez co najmniej 150 lat istniała tu piastowska osada, którą Krzyżacy przejęli w pierwszej połowie XIII wieku. W 1291 roku mistrz zakonu nadał osadzie prawa miejskie. Największą atrakcją miasta jest zespół średniowiecznych spichrzów obronnych, które zaczęto budować w XIV wieku. Budynki, które od strony Wisły są bardzo wysokie, nawet sześciokondygnacyjne, po przeciwnej stronie są parterowe lub jednopiętrowe. Krzyżacy władali miastem do 1454 roku. Na górze zamkowej stoi zrekonstruowana w 2014 roku wieża Klimek. U podnóża wieży zachowały się pozostałości ceglanego zamku krzyżackiego, który został rozebrany na polecenie pruskiego króla Fryderyka Wilhelma II w latach 1796–1804. Fryderyk Wilhelm potrzebował cegieł do budowy cytadeli i więzienia. Wygląd zamku w XVIII wieku według litografii. Tak wyglądała wieża Klimek w latach 30. XX wieku. Pierwotna wieża została wysadzona w powietrze przez Niemców 5 marca 1945 roku. Ze szczytu wieży możemy podziwiać rozległą panoramę na Wisłę i na Grudziądz. Średniowieczne mury miejskie pochodzą z XIV i XV wieku. W XIV wieku mur na krawędzi skarpy od strony Wisły zaczęto stopniowo zastępować linią spichrzów obronnych. Krzyżacy zaprojektowali średniowieczny układ urbanistyczny. Bazylika Kolegiacka Świętego Mikołaja to najstarszy kościół w mieście. Budowę świątyni rozpoczęto pod koniec XIII wieku, a ukończono po 130 latach. W czasie reformacji gotyckie wnętrze zostało zniszczone. Kościół ulegał zniszczeniu w czasie wojen ze Szwedami oraz w czasie II wojny światowej. Przywrócono mu surowy gotycki charakter w czasie powojennej odbudowy. Rzadko spotykane polichromie z końca XIV wieku stanowią dowód na to, że w średniowieczu ceglane wnętrze kościoła było bogato dekorowane i kolorowe. Ulica Spichrzowa. Uliczka łącząca ulicę Spichrzową z rynkiem głównym.
Ratusz zajmuje mury dawnego kolegium jezuickiego. Rynek zachował swój pierwotny średniowieczny układ z XIII wieku, wytyczony przez Krzyżaków. W 1945 roku zabudowa rynku została dotkliwie zniszczona. Dzisiejszy wygląd tego miejsca zawdzięczamy ludziom, którzy po wojnie zajęli się odbudową. Na rynku głównym nie ma ratusza, natomiast przebiega tędy linia tramwajowa. Widok starego żółto-czerwonego tramwaju to nie lada atrakcja turystyczna. Grudziądz jest najmniejszym miastem w Polsce posiadającym własną sieć tramwajową. W mieście istnieją 3 linie tramwajowe, ale tylko na jednej odbywają się regularne kursy. Jeżdżą także współczesne tramwaje. Kościół Świętego Jana, ewangelicko-augsburski z 1916 roku, został umiejętnie wkomponowany w zabytkowe otoczenie. Tak zwany Pałac Opatek łatwo rozpoznać po 8 niszach w fasadzie, w których umieszczono drewniane rzeźby 8 postaci. Brama wodna prowadzi na ulicę Spichrzową. Grudziądz jest zamieszkany przez 87 000 osób, co plasuje go na 4. miejscu pod względem liczby mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim. Błonia Nadwiślańskie to miejsce spacerów i imprez plenerowych w mieście. Zabytkowy budynek dawnej małej elektrowni wodnej z początku XX wieku przy ujściu kanału Trynka do Wisły. Obecnie jest to siedziba Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych. Unikalny zabytek architektury przemysłowej w mieście. Pomnik Flisaka. Na skwerze imienia Andrzeja Wajdy zgromadzono tabliczki z nazwą ulicy Grudziąckiej z wielu miast, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Kilka ciekawych rzeczy pominąłem, ale dzięki temu kolejna wizyta w Grudziądzu będzie również interesująca.